Ten człowiek swoją przygodę z grami zaczął od tego, że ukradł portmonetkę swojej babci i za pieniądze z tej portmonetki kupił sobie automat z Pongiem. Zagrał chyba 3 razy, potem będąc ciekawskim jak to jest zrobione, rozkręcił ten automat na drobne części, popatrzał sobie oczywiście i ku jego zdziwieniu, kiedy złożył go z powrotem, automat nigdy już nie zadziałał. W tym filmie przedstawię Ci, kim jest Peter Molyneux i pokażę, jak zaczęła się jego przygoda z game devem oraz największe wzloty oraz upadek. Temat powstał na Wasze życzenie. Peter Molyneux już od najmłodszych lat interesował się różnymi technikaliami. Pierwsza firma, jaką założył gdzieś w latach 80., zajmowała się sprzedażą dyskietek. Przypomnijmy, że są to już czasy po wielkim kryzysie branży gier. W Europie królują komputery stacjonarne jak Commodore 64, natomiast na rynku konsol Sega i Nintendo prowadzą równie zażartą batalię co Lidl i Biedronka. Widząc rosnącą popularność rynku gier, Peter Molyneux stwierdził, że będzie wgrywał gry właśnie na te dyskietki. Przy czym warto zaznaczyć, że zamierzał tam wgrać napisaną przez siebie grę. Interpretur był symulacją ekonomiczną napisaną w całości właśnie przez Petera. Nasz bohater był oczywiście pewny siebie, że już pierwszego dnia sprzeda miliony kopii, że jego produkt jest tak genialny jak serial dealerowy, który produkuje na kanale Cloudron Studio. A potem dostał tak brutalne zdarzenie z rynkiem jak Amazon z fanami Tolkiena. Na skrzynkę mailową przyszły mu zaledwie 2 zamówienia, z czego, jak wspomina po latach, jedno z nich prawdopodobnie złożyła jego mama. Jego drugie zdarzenie z rynkiem gier nastąpiło, kiedy kolega poprosił go o zrobienie konwersji jego gry na komputery Amiga. Tą grą było Druid 2 Enlightened. Molyneux miał do czynienia z programami na Amidze, ale nie bezpośrednio z grami. Mimo to panowie od słowa do słowa uzgodnili między sobą szczegóły i wspólnymi siłami zrealizowali projekt. Druid 2 był dla niego totalnym game changerem i od tamtego momentu Molyneux już tylko pragnął, aby tworzyć gry. W 1987 roku Molyneux zakłada legendarne studio Balfrog. Gra, w której wcielaliśmy się w Boga, stawialiśmy nowe lądy, aby nasi wyznawcy mogli ruszać na podbój innych ziem. Wydaniem gry zajęło się ukochane studio każdego fana piłki nożnej, ładnych ciuszków oraz zażynania własnych marek. Gra posiadała skomplikowany interfejs, który samemu Molyneux spędzał sen z powiek. Mimo tych drobnych problemów była to udana produkcja, dająca podwaliny pod rodzący się wtedy gatunek gutsimów. Firma Balfrog zaczęła się dynamicznie rozwijać. Wydali w tym czasie kilka kolejnych produkcji, jednak kolejnym krokiem milowym dla Molyneux było wydanie gry Dungeon Keeper. Niestety elektronicy prowadzili w tamtym czasie agresywną politykę i współpracujące z nimi studia, jak w tym wypadku Balfrog, momentami stawały na głowie, żeby tylko sprostać oczekiwaniom koncernu. W 1995 roku Peter sprzedał firmę Electronicom, zespół liczył już wtedy około 90 osób i pracowali jednocześnie nad 7 projektami. Jednak dzięki oddaniu stołka Molyneux mógł całkowicie skupić się teraz na produkcji Dungeon Keepera, który był w tamtych czasach jego oczkiem w głowie. Ale przyszli ci źli elektronicy, którzy powiedzieli, że Balfrog to jest nasze studio i że skoro robią grę za nasze pieniądze, to nam się należy zwrot z tej inwestycji. Na teraz! Przez przeciągające się prace nad grą i jej chciało zamknąć ten projekt. Całe szczęście udało się doprowadzić grę do końca. W grze wcielaliśmy się w Lorda Podziemi, rozbudowywaliśmy nasze włości, wykopywaliśmy złoto, aby płacić żołd naszym demonicznym sługusom, mieliśmy zapewnić im dobre warunki bytowania, aby chętniej do nas przychodzili. Naszych sługusów mogliśmy pobić, jeśli za bardzo się lenili, aby od razu wróciła im chęć do działania. Gra była totalną zamianą ról, gdzie zamiast być tymi dzielnymi rycerzami, którzy idą walczyć ze złym plugastwem, Byliśmy tym złym plugastwem, które musiało się bronić przed tymi szlachetnymi rycerzami. Gra charakteryzowała się dosyć specyficznym poczuciem humoru, które w dobie dzisiejszej poprawności politycznej pewnie by nie przeszedł w takiej formie. Po skończeniu prac nad Dungeon Keeperem Peter Molyneux opuścił Balfrog, mówiąc, że ma dość tych korporacyjnych elektroników, on strzela focha, on to jest artysta i dlatego pójdzie założyć Lionhead Studios. Pierwszą nową grą było również kultowe Black and White, gdzie po raz kolejny byliśmy Bogiem i to od nas zależało, czy idziemy drogą, że mieszkańcy nas szanują, wielbią, jacy to jesteśmy szlachetni, czy może jesteśmy demonicznymi sadystami, którzy uwielbiają patrzeć na ich cierpienie. Gra została wydana przez Microsoft, z którym Peterowi współpraca układała się dużo lepiej niż z elektronikami. Gra oczywiście okazała się dużym sukcesem, jednak od tego momentu branża będzie go coraz bardziej kojarzyć z licznymi kłamstewkami na targach E3 niż z innowacyjnym twórcą. Takim kamieniem milowym było wydane w 2004 roku Fable. Była to gra akcji z elementami RPG,
nie była oczywiście 10 na 10, jednak zebrała w tamtym czasie solidny fanbase i była raczej udaną produkcją. Co więc poszło nie tak? To, że pan Molyneux na targach przedstawiał tę grę jako opowieść życia, że losy naszego bohatera będziemy śledzić od narodzin aż do śmierci. Po drodze, jeśli posadzilibyśmy drzewo, moglibyśmy w trakcie gry obserwować, jak rośnie i rośnie. Molyneux mówił również, że w grze moglibyśmy wejść w związek małżeński, a także mieć dzieci, które również by dorastały. Nie muszę chyba mówić, że były to obietnice bez pokrycia. Często w internecie można znaleźć obrońców Molyneux, którzy mówią, że on faktycznie chciał te rzeczy wprowadzać, ale niestety dopiero po wypowiedzeniu tego publicznie okazywało się, że jest to przerost formy nad treścią i że obecne standardy techniczne na to nie pozwalały. Była to pierwsza wyrwa w zaufaniu do Molyneux. Mimo tej PR-owej katastrofy, jak wspomniałem, Fable było udaną produkcją, zaś sam Microsoft dużo chętniej patrzył w stronę Molyneux oraz Lionhead. Mimo sukcesu Molyneux nie chciał od razu pchać się w Fable 2 i zamiast tego powstało The Movies. Była to gra z gatunku tajkonów, jak na przykład Rollercoaster Tycoon lub Planet Zoo. Z tym, że tutaj obserwowaliśmy plan hollywoodzkiego filmu, a także rozbudowywaliśmy cały obszar studia filmowego, zatrudnialiśmy aktorów i tak dalej. Gra pozwalała na tworzenie filmów lub jak to woli sekwencji i kadrów na podstawie asetu wewnątrz gry, coś jak animacje typu Machinima. I tutaj jest zasadniczy problem, bo gra mimo wszystko została przyjęta bardzo dobrze. Na Metacritics osiągnęła wynik 84% od recenzentów i 81% u graczy. Jednak po raz kolejny, jak w wypadku Fable, była to kolejna seria obietnic bez pokrycia. Rok po wydaniu The Movies Lionhead zostało oficjalnie wykupione przez Microsoft. I od tego momentu miało skupić się wyłącznie na rozwijaniu serii Fable, ponieważ w tejże oto serii Microsoft widział największy potencjał. Wtedy zostały wydane Fable 2 w 2008 roku oraz Fable 3 w 2010. Peter w tym czasie już nie pełnił roli głównego projektanta gry, a bardziej zarządzał całym projektem i konsultował pracę z Microsoftem. Współpracownicy mieli mu za złe, że większość rzeczy przypisywał sobie i że oddał coś, przez co w zasadzie na początku dołączyli do niego na początku istnienia Lionhead, mianowicie niezależność. Można powiedzieć, że po raz kolejny jego firma wpadła w ręce wielkiej, chciwej korporacji, jaką w tym wypadku był Microsoft. W 2012 roku Peter Molyneux opuścił Lionhead i został dyrektorem zajmującym się promowaniem Kinecta na terenie Europy. Był to bez wątpienia szczytowy moment w karierze Molyneux, po którym zaczął coraz bardziej tracić na znaczeniu. Wróćmy jeszcze na moment do zespołu Lionhead, ponieważ jak wspominają po latach, pomimo że faktycznie Molyneux był wtedy dupkiem, bywał bardzo wybuchowy momentami i ogólnie większość rzeczy przypisywał sobie, tak po jego odejściu w zasadzie skończyło się Bailando i dopiero wtedy zauważyli, że on trzymał Microsoft z dala od Lionhead. Kiedy zabrakło jego i tym samym tego parasola bezpieczeństwa, którym otaczał Lionhead, Microsoft coraz bardziej zaczął pchać swoje nierealne deadline'y do wykonania, zaś zespół coraz bardziej zaczął tracić morale i zapał do tworzenia gier. Wtedy nie było już żadnego artystycznego podejścia, które było, kiedy był Molyneux. Peter Molyneux niedługo później opuścił Microsoft i założył studio 22 Cans. Budżet na kolejną produkcję zaczął zbierać na Kickstarterze. Jednak wtedy nikt już go nie traktował na poważnie. Po takich seriach kłamstw nie był on już w ogóle wiarygodny. Pokuszę się nawet stwierdzeniem, że w tamtym momencie nie było nikogo innego z tak tragicznym PR-em. Niedługo potem całkowicie zniknął z game devu, słuch po nim zaginął. Usłyszeliśmy o nim ponownie po wielu latach, kiedy to zaczął prowadzić swojego bloga. W tym blogu przyznaje, że miewa problemy psychiczne i to, że odszedł od branży gier, bardzo się na nim odcisnęło. Od razu zaznacza, że wszystko, co on wypisywał na tym blogu, żeby traktować to jako jego luźny przypływ myśli, no i ogólnie taką próbę wyrzucenia czegoś z siebie. Mnie osobiście ciężko jest ocenić, czy był to bardziej dupochron, czy może faktycznie bardziej taka chęć rozliczenia się i przeproszenia całej publiki, która mu wtedy zaufała. Ku zdumieniu wszystkich pojawił się również na tegorocznym Gamescomie, zapowiadając nową produkcję Masters of Albion, będącą powrotem do korzeni takich serii jak Black and White. Jednak, czy jest to kolejne kłamstwo złotoustego Piotrusia, czy faktycznie powrót do tych złotych czasów jego najlepszych produkcji, tego dowiemy się dopiero przy premierze Masters of Albion. Podsumowując, moim zdaniem Peter Molyneux nie robił złych gier, a największym wrogiem był on sam i to, że za dużo podkoloryzowywał tego, co w tych grach faktycznie miało się znaleźć. Przez co ludzie robili sobie nie wiadomo jak wygórowane oczekiwania, a gry tego nie potrzebowały, bo same z siebie były bardzo dobre.
W swoim czasie oglądałem masę let's play, czy to z Black and White, czy ogólnie gameplay, przygotowując się do tego materiału i uważam, że w grach Moliniu było dużo naprawdę fajnych mechanik. Jak na przykład to, że w takim The Movies mamy coś w rodzaju programu do montowania filmów. Jeśli chcielibyście poznać więcej niuansów związanych z tą postacią oraz poznać zdanie osób, które są fanami Lionhead i ogólnie jego produkcji, odsyłam was na kanał Cyberkruk, od których zresztą już parę lat temu dowiedziałem się, że w ogóle jest taka ciekawa osoba jak Peter Molyneux. Dla mnie Molyneux jest bardzo niejednoznaczną postacią. Im dłużej się o nim czyta, tym ciężej jest stwierdzić, na ile on jest rewelacyjnym artystą i wizjonerem, a na ile kolejnym marketingowcem pokroju Todda Howarda. Myślę, że jak zawsze jest to coś pomiędzy. Tyle ode mnie. Dajcie znać, co wy sądzicie o Moliniu. Może graliście w którejś z jego gier, czy to od Balfrog, czy to od Lionhead i możecie bardziej wzbogacić mój wywód. Nie wspomniałem tutaj o wszystkich jego grach, bo wtedy materiał trwałby z godzinę, więc jeśli uważasz, że pominąłem tutaj jakiś istotny szczegół, koniecznie napisz o tym w komentarzu pod filmem. Jeśli chcesz wspomóc rozwój kanału i przy okazji lubisz seriale typu Adult Animation jak Władcy Much albo Kapitan Bomba, sprawdź mój serial Dealerowie na stronie www.cloudtonstudio.pl. Link w opisie. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.